Zapraszamy do recenzji klawiatury Apex Gaming Keyboard od firmy SteelSeries. Klawiatura zapakowana jest w duże, ładnie wykonane pudełko. W górnym lewym rogu mamy wyróżnioną nazwę produktu Apex oraz nazwę firmy SteelSeries. Poniżej znajdują się 3 obrazki przedstawiające jedne z najważniejszych plusów tej klawiatury, a mianowicie łatwy i szybki dostęp do przycisków, 5 stref oświetlenia z możliwością wybrania z ponad 16 milionów kolorów oraz oprogramowanie SteelSeries Engine umożliwiające zaprogramowanie klawiatury według naszych preferencji. Na środku pudełka możemy zobaczyć, jak prezentuje się sama klawiatura, a poniżej wspomniany prędzej podział klawiatury na 5 stref. Na odwrocie pudełka zostało wyróżnionych za pomocą obrazków kilka ważniejszych funkcji. Na prawo od tego SteelSeries podaje w kilku językach dokładniejszą rozpiskę funkcji. W prawym dolnym rogu znajdujemy adres oraz QR code, który po przeskanowaniu przeniesie nas na stronę producenta. Przejdźmy w takim razie do samej klawiatury. Apex Gaming Keyboard prezentuje się naprawdę fajnie i jej design powinien przypaść do gustu niejednemu graczowi. Obudowa jest wykonana z czarnego plastiku o drobnej, szorstkiej, matowej fakturze, natomiast w miejscu, gdzie znajdują się klawisze, powierzchnia klawiatury jest wykonana z błyszczącego plastiku i lubi odciski palców. W górnym lewym rogu znajdują się 4 klawisze odpowiadające za warstwy. Do każdej warstwy możemy przypisać inny kolor oraz funkcję klawiatury. Więcej na ten temat w dalszej części recenzji. Klawiatura posiada aż 22 niezależne klawisze odpowiedzialne za makro. 10 z nich znajduje się po lewej stronie klawiatury, natomiast następne 12 znajdują się nad klawiszami F w górnej części klawiatury. Klawisze te są minimalnie wyższe, co umożliwia łatwiejszy, szybszy dostęp do nich. SteelSeries dodała również 2 dodatkowe klawisze dla lepszej wygody kierunkowej w grach komputerowych. W prawej części klawiatury znajdziemy klawisze multimedialne odpowiadające za kontrolę głośności systemu oraz klawisze umożliwiające sterowanie np. Windowsowym odtwarzaczem filmów oraz muzyki. Niestety nie działają np. z Winampem. Klawisz W posiada małe wypustki, co umożliwia łatwiejsze znajdowanie go na klawiaturze. Na klawiaturze znajduje się również klawisz SteelSeries. Klawisz ten posiada 2 funkcje. Umożliwia nam rozjaśnianie lub przyciemnianie jasności klawiatury, która posiada aż 8 poziomów regulacji, oraz dzięki temu klawiszowi możemy zablokować klawisz Windowsowski. Klawiatura umożliwia oparcie naszych nadgarstków podczas pracy na niej. Po bokach klawiatury znajduje się również oświetlenie, które można zmienić w zależności od naszych indywidualnych upodobań i prezentuje się ono naprawdę fajnie, zwłaszcza w nocy. Pod klawiaturą znajdziemy informacje o produkcie. Po bokach klawiatury rozmieszczone są gumowe wypustki, które w żaden sposób nie będą rysować powierzchni, na której znajduje się klawiatura oraz zapobiegają ześlizgiwaniu się jej. Górne wypustki można wyciągnąć i wymienić na troszeczkę większe, co spowoduje podniesienie tylnej części klawiatury ku górze. Na klawiaturze znajdziemy również 2 dodatkowe wejścia USB. Naszym zdaniem jest to bardzo fajne rozwiązanie. W każdej chwili możemy podłączyć do klawiatury ładowarkę od telefonu albo pendrive'a. Długość kabla wynosi około 2 metrów i wykonany jest z plecionej tkaniny. Kabel jest miły w dotyku i nie ma tendencji do plątania się. Na końcu kabla znajdziemy 2 USB. Już po podłączeniu głównego kabla USB dostajemy dostęp do wszystkich funkcji klawiatury. Podłączenie drugiego kabla zapewnia wystarczającą moc dla 2 gniazd USB na klawiaturze. Przejdźmy teraz do samego oprogramowania SteelSeries Engine, które można pobrać ze strony producenta. W górnej części programu znajdziemy 5 zakładek. W zakładce Buttons mamy duże pole do popisu. Klawiatura posiada 22 klawisze makro. W połączeniu z 4 klawiszami odpowiedzialnymi za warstwy daje nam to 88 potencjalnych przycisków makro. Oczywiście pozostałe klawisze również można zaprogramować, co daje nam to łącznie 504 programowalne klawisze. Po kliknięciu na dowolny klawisz pojawiają nam się wszystkie dostępne funkcje. Z okienka akcji mamy możliwość wybrania rodzaju akcji, jaką chcemy zastosować. Może to na przykład być przypisanie do guzika opcji makro, albo możliwość uruchomienia danej aplikacji po kliknięciu na dany klawisz. Do jednego guzika możemy przypisać kilka akcji, korzystając z 4 dostępnych warstw. Jeśli popełniliśmy jakiś błąd podczas ustawiania, szybko możemy przywrócić podstawowe funkcje danego klawisza klikając na opcję Restore. Klawiatura umożliwia nam również zamianę klawiszy. Po kliknięciu na dany klawisz i przyciągnięciu go na inny klawisz zmieniamy jego funkcję. I teraz na przykład pod spacją mamy klawisz Enter. Następną dostępną opcją w zakładkach jest funkcja umożliwiająca nam zmianę kolorów danych warstw. Po kliknięciu na daną strefę otworzy nam się okienko, gdzie możemy wybrać dowolny kolor z palety kolorów. Producent informuje nas, że mamy możliwość wyboru spośród ponad 16 milionów kolorów. Poniżej mamy możliwość zmniejszenia albo zwiększenia jasności danej strefy. Wszystko zaczyna działać po kliknięciu opcji Save w dolnym lewym rogu. Następnie zakładka Settings, gdzie znajduje się możliwość ustawienia układu klawiszy na klawiaturze w zależności od regionu oraz czas reakcji klawiszy. Properties umożliwia nam tworzenie profili oraz przypisywanie do nich aplikacji. Ostatnią opcją jest Statistics,
której możemy sprawdzić częstotliwość klikania na dany klawisz w określonym przez nas czasie. Po lewej stronie z okienka możemy wybrać, którym z dostępnych urządzeń SteelSeries chcemy zarządzać. Poniżej tego znajduje się lista zapisanych przez nas profili. Klawiatura posiada również technologię anti-ghosting, obejmującą 20 najczęściej używanych klawiszy przez graczy, co umożliwia nam w teorii wciśnięcie do 6 klawiszy jednocześnie i ich natychmiastowej reakcji. Podsumowując, jest to naprawdę dobra klawiatura dla graczy ceniących sobie możliwość dostosowania do własnych potrzeb oraz granych gier. Zaprojektowana jest tak, aby zapewnić graczowi możliwość szybszego reagowania, bardziej strategicznego poruszania się oraz by zwiększyć wydajność w każdej grze. W okresie świątecznym doskonale sprawdza się jako choinka dzięki możliwości zmiany kolorów danych stref, co naszym zdaniem jest naprawdę bardzo fajne. Jedynym minusem jest jej duży rozmiar, co sprawia, że będzie zajmowała dużo miejsca na naszym biurku. Polecamy klawiaturę Apex Gaming Keyboard od firmy SteelSeries. To by było na tyle, dziękujemy za uwagę, zapraszamy do komentowania oraz lajkowania. Pozdrawiamy, ekipa Debbie Biercast.